Moto Newbie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kierownicy. No cześć. Dzisiaj odcinek, który wychodzi naprzeciw waszym pytaniom. Wielu z was pyta, jak sprawuje się tak wysoka kierownica, jaką mam zamontowaną, czyli tak zwane ape hangery. I dzisiaj mam właśnie w planie podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami po prawie 1000 km obcowania z taką kierownicą w moim Harley'u. Także zapraszam. Także pierwsza sprawa, która mam wrażenie chyba nurtuje was najbardziej, jest taka, czy nie męczą się ręce w takiej pozycji, czy nie drętwieją, czy przy krótkich, czy przy długich dystansach i tak dalej. Jest to rzecz wygodna po prostu do jazdy. Powiem wam, że to była rzecz, która również mnie martwiła najbardziej tak naprawdę, kiedy myślałem o sprawieniu sobie takiego sprzętu, ale zbierając informacje na ten temat w internecie, głównie amerykańskim, anglojęzycznym, jakby bardzo często przewijał się wątek tego, że w prawodawstwie niektórych stanów ustalone jest, że w motocyklu nie można mieć kierownicy, która umieszczałaby wasze ręce powyżej poziomu waszych ramion. W związku z czym stwierdziłem, że to jest chyba jakiś wyznacznik i dobierając kierownicę zadbałem o to, żeby nie umieszczała ona po prostu moich rąk wyżej nad poziomem moich ramion. Do tej pory, przejechawszy prawie 1000 km na tej kierze, nie zdarzyło mi się nigdy żadna dolegliwość ze strony rąk. Drętwieje, nadmierne zmęczenie i tak dalej. Powiedziałbym, że nawet ta pozycja, to ułożenie rąk, które ta kierownica dobrze dobrana wymusza, jest to naprawdę wygodna, naturalna pozycja, która sprawia, że wręcz nawet chyba bardziej odpoczywacie niż się męczycie z waszymi rękami. Minusem apesów na pewno jest to, że jadąc przy większych szybkościach, powiedzmy takich poza terenem zabudowanym, a szczególnie autostradowych, postawa waszego ciała i rozłożone ręce, którą ta kierownica narzuca, sprawia, że na napierające powietrze działacie jak żagiel. Jest to o tyle problematyczne, że wielu z was pyta i prosi, żebym nagrał odcinek z przyspieszeniem i z maksymalną prędkością Irona, ale nie do końca jestem w stanie to miarodajnie zrobić, bo przy prędkości autostradowej 140 km na godzinę naprawdę jest to walka człowieka z żywiołem i mam wrażenie, że dodatkowe 10 km na godzinę dodane do tych 140 sprawi, że po prostu oderwę się od motocykla i odpadnę gdzieś do tyłu. Opór powietrza jest tak duży, jest to naprawdę bardzo niekomfortowe. Także miejcie to na uwadze. Pomyślcie, jeżeli będziecie chcieli z taką kierownicą jeździć z jakimiś znaczącymi prędkościami autostradowymi, to ratuje was prawdopodobnie albo spora szyba z przodu, albo po prostu rozważenie jakiejś innej opcji. Warto jest to wiedzieć. O ile kocham tą kierownicę, musi to być zaznaczone, bo naprawdę teraz jadę 100 i mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, ale przy tej prędkości jest jeszcze spoko, ale gdybym chciał teraz przeskoczyć na lewy pas i trochę przygrzać, powiedzmy do 120, prawdopodobnie raz, że już byśmy się nie słyszeli, a dwa, że przestałoby być jazda dla mnie na tyle wygodna, żeby skupiać się na innych rzeczach niż po prostu kurczowe trzymanie się sprzętu. Także pamiętajcie o tym. Kolejna sprawa, korki. Jak taka kierownica radzi sobie w korkach? Muszę wam powiedzieć, że szczerze nie myślałem o tym wcześniej, ale kiedy pierwszy raz wbiłem się pomiędzy stojące na czerwonym samochody z tą kierownicą, byłem bardzo miło zaskoczony i to miłe zaskoczenie trwa do teraz. Jakby największą zaletą w korkach tej kierownicy jest fakt, że jest ona na tyle wysoka, że wszystkie lusterka samochodów osobowych, nawet tych trochę większych, przechodzą wam z bardzo dużym nawet zapasem, idealnie tutaj pod gripami, także nie musicie się kompletnie martwić o jakieś przycierki lusterek przy jakichś ciasnych przejazdach. Jedyne na co trzeba uważać to są oczywiście jakieś
samochody ciężarowe, jakieś większe vany, no ale ich jest znacznie mniej na ulicach, więc jakby mega plus w tej kwestii. Co do radzenia sobie w mieście, to niestety zauważyłem dość niespodziewany, ale drastyczny jak dla mnie minus. Mianowicie, jeśli chodzi o cofanie motocyklem, czyli wyjeżdżanie, nie wiem, z podjazdu, zjeżdżanie z chodnika, włączanie się do ruchu z miejsca zaparkowania i tak dalej. W przypadku, kiedy trzeba mocniej pchnąć motocykl do tyłu, czyli jeśli na przykład mamy drogę delikatnie nachyloną pod górkę, albo tylne koło wpadnie nam w jakąś lekką dziurę, w jakąś studzienkę kanalizacyjną głębiej osadzoną i musimy sprzęt pchnąć trochę mocniej do tyłu, żeby taką przeszkodę pokonać, to szarpanie za kierownicę, żeby to zrobić, właściwie nie wchodzi w grę, bo wielkość tej kierownicy i jakby wysokość jej nad miejscem mocowania jest na tyle duża, że ciągnąc za tą kierownicę, żeby pociągnąć trochę cały motocykl do tyłu, naprawdę prędzej kierownica zacznie się nam przekręcać tutaj w mocowaniach, mimo że zaznaczam, jest bardzo dobrze tutaj zamocowana i nic tu nie jest poluzowane. Także prędzej kierownica zacznie się nam przesuwać tutaj i ruszać wewnątrz tych mocowań, niż pchniemy tą siłą cały pojazd. Także jest to bardzo znaczący minus. Ja parę razy, próbując włączyć się gdzieś, wyjeżdżając tyłem na mieście, musiałem się bardzo namęczyć i przyprawiło mi to, muszę przyznać, trochę stresu, że zamiast sprawnie wycofać sobie motocyklem, to kierownica zaczęła mi się trochę ruszać w miejscu mocowania. Także niestety jest też minus w performance'ie, powiedzmy, miejskim tej kierownicy, nad czym bardzo ubolewam, bo uwielbiam tą kierownicę, tak już zupełnie prywatnie mówiąc. Także pozostając jeszcze w prywatnych odczuciach, to niezmiernie podoba mi się po prostu wygląd takiej kierownicy i po prostu umieszczonej na motocyklu, jeśli patrzymy na to z boku, i siedząc, wygląd i pozycja ridera na sprzęcie z taką kierownicą, jeszcze szczególnie w połączeniu z tymi setami umieszczonymi po środku, czyli middle controlami, takie jak mam tutaj w Ironie. Po prostu ja jestem zakochany w kwestiach wizualnych, jakie oferuje ta kierownica, ale z tej pozycji, która jest tak atrakcyjna wizualnie dla mnie, wynika niestety kolejny, delikatny tym razem mankament Apesów, a mianowicie to, że jeżeli jeździcie jak większość rozsądnych motocyklistów, ale nie ja, w sprzęcie ochronnym, mam na myśli tu jakąś kurtkę na przykład z ochraniaczami na ramionach, to przy takich lekko uniesionych ramionach te ochraniacze będą wam trochę odstawały, przez co przechylając głowę, chcąc się rozejrzeć, będziecie sobie brodą, szczęką kasku o te właśnie ochraniacze na ramionach zawadzać, co początkowo trochę dezorientuje, ale myślę, że da się do tego przyzwyczaić. Natomiast no, będziecie się ocierać brodą o swoje własne ramiona, także warte jest to, myślę, zaznaczenia, mimo że nie jest to nic też super wielkiego znowu. Ostatnia za to kwestia, którą chciałbym poruszyć, dotyczy a jakże pieniędzy, bo o ile kierownica sama w sobie, rurka, jakby oferują wiele firm i jest ona relatywnie niedroga, jak na akcesorium motocyklowe, za to szczególnie do mojego Irona, pewnie od modelu to się różni, ale do mojego Irona zestaw linek i kabli dostosowanych do mojej wersji z ABS-em był naprawdę nad wyraz drogi. Powiedziałbym, że wręcz niedorzecznie drogi. Nie pamiętam konkretnej kwoty, ale bo płaciłem to łącznie jakby z innymi akcesoriami, plus jeszcze miałem rabat, bo było to przy braniu jakby nowego motocykla w komplecie, ale jest to naprawdę sążna czterocyfrowa kwota
i takiej bym się spodziewał. Także warto jest mieć to na uwadze. Wiadomo, że każdy mod kosztuje, ale jeśli macie Harley'a szczególnie i jeszcze w wersji z ABS-em, wiem, że to podraża koszt tej zabawy znacznie, także miejcie to na uwadze i dobrze to sprawdźcie, żeby wam później nie było smutno. Znaczy jak sprawdzicie, pewnie wam będzie jeszcze smutniej, ale liczcie się z tym po prostu. Także to tyle z takich konkretnych wniosków na temat tej kierownicy. Dla mnie, tak jak powiedziałem, naprawdę sporym minusem jest to rzecz, która dzieje się czasem przy cofaniu, kiedy musicie przyłożyć większą siłę na wycofanie motocykla. I jakby w związku z tym, z racji, że ja jeżdżę głównie po zatłoczonym mieście w dni powszednie, nie tak jak dzisiaj, i w korkach, to myślę, że na przyszły sezon, z racji, że dysponuję jakby oryginalną kierownicą i oryginalnymi kablami, które były fabrycznie w tym sprzęcie, to na przyszły sezon myślę, że spróbuję sobie zrobić podmiankę na stokową kierownicę, pojeżdżę sobie z nią może ten kolejny sezon, ale na pewno nie będzie to, myślę, rozstanie z Apesami, na pewno nie będę ich sprzedawał. Natomiast tutaj starałem się przedstawić możliwie jak najbardziej rzeczowo wszystkie refleksje, które mam z mojego dotychczasowego kilkumiesięcznego użytkowania 12-calowych Apesów. Mam nadzieję, że ten film rozwieje wątpliwości ciekawskich i w jakimś stopniu pomoże osobom, które myślą o wrzuceniu takiej rury do swojego motocykla. Także wielkie dzięki za uwagę. Tradycyjnie zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się i słyszymy następnym razem. Na razie.